Szczęśliwy byłem, że mogę znowu spotkać się z moimi polskimi przyjaciółmi, bo zagrał i Wojciech Przoniak piękną rolę Robespiera i Andrzej Seweryn, który już w międzyczasie znalazł się w Paryżu, grał tam w teatrze i pojawił się też w naszym filmie, niezależnie od tych polskich aktorów, którzy grali po polsku. Do Polski film niby przyszedł tak chyłkiem, pokazany tak bądź jak, bardzo szybko, że tak powiem, zniknął z ekranu. Także tutaj w Polsce satysfakcji ze zrobienia tego filmu praktycznie nie miałem żadnej. No i ponieważ był dalszy plan, pomyśleliśmy sobie, że trzeba jakoś przeczekać ten najgorszy okres, więc żeby zrobić jeszcze jeden film dla firmy Gaumont, z którą miałem podpisaną umowę na 3 filmy. Rolf Hochhuth napisał opowiadanie, które się nazywa Miłość w Niemczech. No i padł pomysł, żeby zrobić film, pojechać do Niemiec i zrobić film niemiecko-francuski według właśnie tego opowiadania Miłość w Niemczech. Hanna Schigula, którą obserwowałem wcześniej w filmach, miała być bohaterką. Ona się zgodziła wziąć udział w tym filmie. No i bardzo chciałem, żeby grał Bogusław Linda, bo to był w tej chwili, w tym momencie w Polsce największe, że tak powiem, objawienie aktorskie dzięki Agnieszce Holland, w której filmie Gorączka zagrał po raz pierwszy. Ale okazało się właśnie, że nie może dostać paszportu, że nie chcą mu pozwolić wyjechać. Na mnie już machnęli ręką i może nawet woleli, żebym był poza krajem. Natomiast Linda nie dostał paszportu. Ja tak chciałem, żeby on w tym filmie grał. No i niestety wszystko zbiegło się źle. Wszystko się okazało jakieś niefortunne w realizacji tego filmu. Myślę, żeby krótko powiedzieć, na czym to polegało. Z braku takiego aktora silnego, z takim poczuciem, z taką wyobraźnią i tak przykołującego uwagę, jak Bogusław Linda, pojawił się półamator taki, no bo chciałem, żeby grał to jakiś polski aktor. Nikogo nie było po tamtej stronie, kto by miał paszport i mógł przyjechać i grać w tym filmie. Ten wybór był fatalny moim zdaniem. Półamator, nie umiejący właściwie, nie budzący żadnego zainteresowania w miejsce Bogusława Lindy spowodował, że przy całym talencie Schiguli, przy całym, że tak powiem, jej zaangażowaniu w tą rolę, no po prostu zabrakło jej partnera. W związku z tym film, zamiast stać się opowieścią miłosną, Miłość w Niemczech, stał się filmem takim, jak ja bym przyjechał po to, żeby się rozprawić z Niemcami i pokazać im najbardziej przykre momenty, przypomnieć im najbardziej przykre momenty ich życia, których oni chcieli i dawno zapomnieli. I tak się zrobił ten film, właśnie taki jakby... Ja sam poczułem, że to, co jest moją siłą, to, co jest takie dotknięcie jakby ludzkich spraw, zupełnie zniknęło. A jeszcze bardziej poczułem to, kiedy zobaczyliśmy się z żywym pierwowzorem, bo się okazało, że kobieta, która miała romans z Polakiem, który w czasie wojny był jeńcem wojennym, i miał z nią romans, została skazana za to na obóz koncentracyjny. Ona z tego obozu wyszła. I my, Hanna Schigula, ja i operator, Igor Luter również, pojechaliśmy żeby ją odwiedzić. Ona już była zamężna, starą panią już była. I spotkanie Hanny Schiguli z nią, powiem, że to było coś pięknego. Myśmy nakręcili to. Ale ja nie umiałem tego, jakoś zgubiłem się zupełnie. Nie umiałem z tego zrobić żadnego waloru. Ten aktor polski grał beznadziejnie. Wszystko to mi się rozeszło w rękach.
nie wiadomo było, co jest ścięgnem, który napina ten film, daje mu dramaturgię. Krótko mówiąc, zakończyła się ten film zakończył się klęską i nie został dobrze przyjęty we Francji, a w Niemczech zupełnie. I właściwie w tym momencie zdałem sobie sprawę, że dalsze moje próby robienia filmów za granicą na razie powinienem zawiesić na kołku, dać sobie z tym spokój i wracać do domu.